Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię mydełko z octem różanym, ponieważ zbliża się Dzień Mamy. Co prawda to jest jeszcze 2 miesiące, ale wiecie, w świecie mydlarskim 2 miesiące to nie jest wcale szybko. Więc zrobię takie różane mydełko z octem różanym. Mamę bardzo proszę, żeby nie oglądała tego filmu. Mam już przygotowane wszystkie składniki, odważone. Przede wszystkim ten ocet różany. To jest ocet z płatków róży piżmowej mojej produkcji. Ja go sama zrobiłam. Jeżeli chcecie zrobić ocet samodzielnie i nie wiecie jak, to zaraz tutaj Wam podlinkuję film, bo nagrywałam o tym film. Dodam do mydełka biały barwnik, bo wiecie, naturalne mydełko, ono jest takie kremowe, a żeby podbić ten kolor, to dodaję biały barwnik, żeby było bardziej białe. Różyczki zrobię z takim barwnikiem bardziej brązowo-ceglanym, taka róża indyjska, i w tym celu wymieszam barwnik niebieski z barwnikiem rudym. To są barwniki te w proszku z mojego sklepu, także możecie tam sobie zobaczyć. One są bardzo fajne, bo one nie zmieniają koloru w mydle, nie powodują żadnych problemów w mydle i nie migrują, czyli jak macie dwa kolory obok siebie, to nie przenikają do siebie, natomiast trzeba je rozpuszczać w tłuszczu, to jest problem. I tym kolorowym mydełkiem, za pomocą takiej butelki od farby do włosów, zrobię różyczki. Dodam też tam właśnie olejek zapachowy, który Wam pokazywałam. To jest olejek firmy Puro i akurat ten różany używałam do mydła i on jest fajny, bo nie powoduje żadnych problemów w mydle. Przystępuję teraz do rozpuszczenia wodorotlenku sodu w wodzie. Woda jest destylowana, jest bardzo schłodzona. Naczynie jest włożone do jeszcze drugiego naczynia, też z zimną wodą, żeby temperatura podczas mieszania całej mieszanki nam nie wzrosła. Jeżeli chcecie zrobić mydełko, a nigdy go nie robiliście jeszcze, bardzo proszę, obejrzyjcie mój film o zasadach bezpieczeństwa przy robieniu mydła, bo właśnie ta mieszanina wodorotlenku sodu z wodą jest bardzo żrąca. To jest coś w rodzaju kreta takiego do rur. Tutaj trzeba zachowywać zasady bezpieczeństwa, trzeba nosić odzież ochronną, czyli koniecznie rękawiczki. Trzeba pilnować, żeby to się nie rozlało, żeby to gdzieś ktoś nie pomylił tego z wodą, trzeba to cały czas dozorować. Jest to taki moment troszeczkę niebezpieczny pod tym względem, że trzeba umieć się z tym obchodzić, wiadomo, nie wdychać oparów i tak dalej. Także jeżeli nigdy nie robiliście mydeł, koniecznie zobaczcie film o bezpieczeństwie i wtedy możecie spokojnie przystąpić do zrobienia takiego mydełka. Recepturę mydła zawsze podaję na końcu filmu i też jeżeli nie robiliście nigdy mydła, to proszę Was, korzystajcie z tej receptury, bo tutaj są bardzo ważne proporcje. Ważna jest proporcja tłuszczu do wody, do wodorotlenku i też ważne jest, jakie to są tłuszcze, bo każdy tłuszcz będzie wymagał innej proporcji, innej zawartości tego wodorotlenku. Także jeżeli nie macie z tym doświadczenia, to korzystajcie z moich receptur, a potem jak nabierzecie doświadczenia, to weźcie się za kalkulator mydlany. Też nagrałam o tym film i możecie samodzielnie obliczać receptury. Ja w tej chwili podgrzewam delikatnie tłuszcz. To będzie oliwa z oliwek z olejem kokosowym. To jest taki mój złoty zestaw, który zawsze wychodzi. Podgrzewam ten tłuszcz tak delikatnie, tylko tyle, żeby olej kokosowy zmiękł. Nie staram się, żeby on się całkiem rozpuścił, ponieważ mydło, które Wam pokazuję, robię metodą na zimno. To oznacza, że staram się wszystkie składniki utrzymać w jak najniższej temperaturze, a musicie wiedzieć, że te składniki cały czas się podgrzewają, czyli jak dodaję wodorotlenek do wody, wzrasta temperatura. Może się nawet zagotować, dlatego tego musimy uniknąć.
Gdy dodaję ten powstały łuk to jest woda z rozpuszczonym wodorotlenkiem, gdy dodaję go do tłuszczu, wzrasta temperatura ponownie. Więc tutaj staramy się trzymać jak najniższą temperaturę, żeby nam to wszystko się nie przegotowało po prostu. Też mydła robione na zimno mają bardziej taką kremową konsystencję, no i tłuszcz zawiera swoje właściwości w tych mydłach, także one mają wiele zalet. No i tutaj teraz trzeba to wszystko mieszać. Niestety mieszanie ręczne może trwać bardzo długo. Ja kiedyś mieszałam mydło z oliwek ręcznie, no i zajęło mi to już nie pamiętam 3 czy 4 godziny. No więc dobrze jest użyć blendera po prostu. Blenderem mieszamy do momentu, aż ono tak trochę zgęstnieje. Zazwyczaj to się robi do konsystencji takiego rzadkiego budyniu, czyli po angielsku to się mówi, że to jest faza trace. To oznacza, że kropla spuszczona z łyżki na mydło zostawia na jego powierzchni ślad. Natomiast ja tutaj zrobiłam to mydło o wiele rzadsze, ponieważ będę dodawać teraz barwniki, będę dodawać olejki, będę je dodatkowo mieszać jeszcze, a z każdą sekundą to mydło gęstnieje, a ja muszę je utrzymać na tyle rzadkie, żebym mogła ten wzorek jeszcze wycisnąć z niego i żeby ono było w miarę płynne, żeby ten wzorek przyjęło, prawda? Więc tutaj z każdym momentem, kiedy ja widzicie, dodaję barwnik, znowu mieszam, potem dodam olejek, znowu będę mieszać, ono będzie coraz gęstsze i gęstsze. Naturalne mydło ma taki kolor bardziej waniliowy, bardziej taki żółtawy, więc jeżeli chcecie podbić ten kolor, żeby on był taki jaśniejszy, bielszy, no to trzeba dodać białego barwnika. Albo trzeba zrobić mydło z tłuszczu rycynowego, z oleju rycynowego i z oleju kokosowego, wtedy ono jest bardzo białe. No i teraz przelewam część tego mydła, którą będę barwić, do mniejszego pojemniczka i dodam ten rozpuszczony barwnik. Barwniki rozpuściłam w olejku z czarnuszki, więc ten dodatek olejku z czarnuszki na koniec właśnie procesu zmydlania spowoduje, że to mydło będzie miało dodatkowe właściwości nawilżające. Tutaj jak dodajecie barwniki, to przynajmniej z tymi barwnikami w proszku tak jest, zresztą z każdymi tak jest, że mydło takie świeże, mokre, ono ma kolor ciemniejszy niż potem, kiedy przeleżakuje i się troszeczkę zestarzeje. No bo wiadomo, to mydło krystalizuje, robi się bardziej takie jasne i to zabiera troszeczkę barwnika. W przypadku tych barwników w proszku to jest tak około 2 tony. 2 tony mniej one mają, po prostu są 2 tony jaśniejsze. Nalewam teraz to do buteleczki po farbie do włosów. To już zdradziłam Wam moją tajemnicę, że farbuję włosy. I teraz dodam do pozostałej masy olejek zapachowy. No tak jak mówiłam, ten olejek akurat dobrze mi się sprawdza, to nie jest naturalny olejek, to jest olejek zapachowy. Zresztą jak wiecie, olejek różany kosztuje bajeczne pieniądze. No i dodaję ocet. Jak widzicie, co tu się stanęło, ocet zmienił kolor na zielonkawy taki i mydło się tak jakby lekko zważyło, ale po przemieszaniu to wszystko wraca do prawidłowej konsystencji, nawet jest takie lekko różowe, ale to zaraz ten kolor też ono nie utrzyma go. Także tu już są dla Was 2 nauczki, że dodanie barwników roślinnych, no niestety nie daje nam pożądanego koloru. Barwniki roślinne są nietrwałe i zazwyczaj w mydle zmieniają kolor na żółtawy do brązowego.
I druga, że dodanie kwasu do mydła powoduje jego rozwarstwienie się. Akurat tutaj w tej ilości i przy tym occie nie spowodowało to większych szkód w mydle, ponieważ ten ocet jest bardzo słaby. Wiecie, to jest ocet z płatków róż. Płatki róż, bo generalnie kwas octowy w occie robi się z cukru, tak pierwotnie patrząc, więc no, płatki róż nie mają dużo cukru. Ocet powstał w zasadzie wyłącznie z cukru, który ja dodałam do niego, więc on nie jest mocny, w sensie nie jest bardzo kwaśny. On jest o wiele delikatniejszy niż octy takie kupione w sklepie, jakieś, ja już nie mówię o tym spirytusowym occie, ale taki ocet powiedzmy winny, on jest o wiele mocniejszy, czy ocet jabłkowy też jest mocniejszy, kupiony w sklepie, więc jeżeli będziecie taki ocet dodawać do mydła, to miejcie to na uwadze i dodawajcie po troszeczkę, żeby sobie nie zważyć całego mydła. No i teraz tą kolorową masą będę tutaj próbować robić różyczkę na wierzchu. Także możecie ocenić moje zdolności plastyczne. Wkładam ten dzióbek tak głęboko, staram się wyciskać masę tą kolorową także w głąb mydła, że wiecie, jak ono się będzie zmydlać, to ta różyczka się nie zmyje z wierzchu, tylko ona będzie trwać i trwać i trwać podczas używania tego mydła. Nawet to nieźle wygląda. Po prostu no, na ile moje możliwości pozwalają, na tyle to zrobię, ale moja mama wie, że to z serca po prostu dla niej. Także nie musi być też idealne, w końcu to jest ręczna robota. I potem po prostu zostawię to mydło do przeleżakowania. Z foremek je wyjmę, no nie wiem, może na drugi dzień, a może później, bo tak naprawdę jeżeli nie musicie kroić mydła, to możecie to mydło zostawić w formie na dłużej. Przy czym no, nie trzymajcie w formie silikonowej mydła przez cały okres leżakowania, bo mydło musi troszeczkę wyschnąć, musi troszeczkę odparować ten nadmiar wody, żeby ono stwardniało, żeby nie rozpuszczało się za szybko, nie było bardzo takie miękkie, glutowate. A foremki silikonowe no, nie pozwalają tej wodzie odparować, także dobrze jest, jeżeli mydło czy w papierze, czy po prostu na półce sobie odpocznie. I teraz zobaczycie recepturę. Bardzo Was proszę, tak jak mówiłam, jeżeli nigdy nie robiliście mydła jeszcze, trzymajcie się receptur. Wszystkie składniki muszą być dokładnie zważone, także potrzebna jest Wam waga. I trzymajcie się zasad bezpieczeństwa, to jest bardzo ważne i wtedy będziecie się cieszyć cudownymi, pięknymi mydełkami. Także no, bawcie się dobrze, róbcie przepiękne mydełka i do zobaczenia w następnym filmie.